Cześć, ten wspaniały widok za moimi plecami to przełęcz Świętego Gotarda, która znajduje się w Szwajcarii i jest częścią Grand Tour of Switzerland. Grand Tour of Switzerland to taka turystyczna trasa wokół Szwajcarii, której część mamy okazję teraz przejeżdżać. Korzystając z tych pięknych warunków przyrody, postanowiłem przygotować dla Was potrawę szwajcarską, potrawę, która uchodzi w Szwajcarii za danie narodowe. Są to roszty, czyli takie szwajcarskie placki ziemniaczane. Roszty szczególnie popularne są w części niemieckojęzycznej, a miejsce, w którym się znajdujemy, jest szczególne. Przełęcz Świętego Gotarda oddziela bowiem część włoskojęzyczną od części niemieckojęzycznej. Alpy lepontyńskie, w których się znajdujemy, oddzielają region Ticino od północnej Szwajcarii i są też taką barierą klimatyczną. W Ticino znajdziemy palmy i klimat niemalże śródziemnomorski, a północ jest dużo chłodniejsza. Dobra, ale nie przedłużajmy, przechodźmy do przepisu. Jak przygotować roszty? Potrzebne będą ziemniaki. Ja już mam takie ziemniaki, które sobie wcześniej ugotowałem. Ziemniaki te mają być podgotowane, mają już być troszkę miękkie, ale jeszcze się mają nie rozpadać. Gotujemy je w skórkach, później będziemy je obierać. Oprócz tego potrzebne będzie masło klarowane, sól, pieprz oraz gałka muszkatołowa. Przyda nam się patelnia, ponieważ to właśnie na patelni będziemy przygotowywać placki ziemniaczane. Rozpoczynamy od tego, że ziemniaki, które są już wystudzone, obieramy ze skórki. Robimy to tą częścią noża. Ziemniaki mamy już obrane i teraz czas na to, aby zetrzeć je na tarce na grubych oczkach. Co do ziemniaków, to czasem w Szwajcarii stosowane są również surowe ziemniaki. Jest to danie takie trochę jak rosół, występuje w wielu wariantach regionalnych, ale my dziś przygotujemy taką wersję z ziemniakami wcześniej podgotowanymi. Ułatwi to ich późniejsze przygotowanie. Roszty przypominają nieco nasze placki ziemniaczane, ale tylko na pozór, bo różnią się od nich pod wieloma względami. Przede wszystkim tym, że nasze placki ziemniaczane są w porównaniu do roszty placuszkami, są bardzo małe. A roszty szwajcarskie robione są najczęściej na dużej patelni, średnica około 25-28 cm. Kiedy ziemniaki są już starte, pora je przyprawić. Używamy do tego soli, pieprzu oraz gałki muszkatołowej. Jeśli jej nie macie, możecie to pominąć. Strasznie tutaj wieje, dlatego nie jest łatwo je popieprzyć. Jeśli chodzi o gałkę muszkatołową, to uważajcie, żeby z nią nie przesadzić, bo jest to przyprawa bardzo intensywna. Jeśli nie macie doświadczenia z gałką muszkatołową, to lepiej na początek dać jej trochę mniej. Na patelni na dużym ogniu rozpuszczamy masło klarowane. W Szwajcarii masło klarowane sprzedawane jest w takich kostkach podobnych do zwykłego masła, więc jeśli w Szwajcarii będziecie, zwróćcie uwagę na to, jakie masło kupujecie. Tutaj, zanim to masło się rozpuści, możemy sobie przemieszać ziemniaki. Kiedy masło jest już rozgrzane, przystępujemy do tego, żeby ziemniaki przerzucić na naszą gorącą patelnię i uformować placek. Kiedy placek jest już uformowany, zmniejszamy ogień na średni i smażymy w zależności od grubości naszego placka przez około 6 do 10 minut, tak aby spod spodu był złoto-brązowy. Minęło kilka minut, myślę, że nasz roszt jest gotowy, żeby je obrócić i najłatwiej zrobić to w ten sposób, że po prostu zrzucamy je na talerz, a następnie ten talerz przekładamy na patelnię. Z jednej strony roszt jest już ładne, złoto-brązowe i teraz pora na przygotowanie drugiej strony i teraz dodajemy też trochę masła na patelnię. Ono się rozpuści i roszty będzie się na nim pięknie smażyć. Czekamy kolejne kilka minut i już nie mogę doczekać się, aż będziemy mogli je zjeść. A tymczasem idę za skałę, bo tutaj nam wieje. Minęło kolejne kilka minut i nasze roszt jest już gotowe. Nie mogę doczekać się, aż będę mógł je spróbować. W Szwajcarii jedzone jest na kilka różnych sposobów. Wygląda pięknie. Zapachu nie czuję, bo strasznie tu wieje, ale podejrzewam, że pachnie również dobrze. I wcześniej zacząłem mówić o tym, że roszty w Szwajcarii jedzone jest na wiele różnych sposobów. Na śniadanie często jedzone jest z jajkiem sadzonym, które kładzione jest na wierzch roszty. Na obiad jedzone jest jako dodatek do różnego rodzaju mięs. Te mięsa kładzie się również na roszty lub kładzie się obok, więc pełni to rolę takich naszych ziemniaków. Czasem do środka dodaje się na przykład pokrojony boczek.
Zachęcam Was do tego, abyście z rożki eksperymentowali. Jest to danie na pewno bardzo ciekawe i na pewno warte tego, żebyście spróbowali zrobić je w swojej kuchni. Warto również przyjechać do Szwajcarii i spróbować je tutaj, na miejscu. Jeśli podobnie jak my chcielibyście udać się na przykład na samochodową podróż Grand Tour of Switzerland, to napisaliśmy kilka praktycznych artykułów na ten temat i zapraszamy również do naszych vlogów z podróży. Z nami w podróży był również niepoprawny dyplomata i do tego, abyście wpadali na jego kanał, również zachęcam. Rożki w środku powinno być mięciutkie, a z zewnątrz powinno być chrupiące. I zaraz zobaczymy, jakie jest nasze, ale już czuję, że ono będzie bardzo chrupiące. Jest zarąbiste. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami naszego kanału, to koniecznie zostawcie suba. A jeśli spróbujecie zrobić rożki w domu, to dajcie nam znać w komentarzu, jak Wam smakowało. Dzięki. Wąski, chodź zjeść. Łapka w górę dla Top Gara. Ej, jest dobre, nie? Nie zjedz wszystkiego, bo dziewczyny jeszcze. Zaraz mi ten wiatr zabierze ten talerz.